To jest taka historia. Gdzie? Gdzieś tak, trudno mi powiedzieć, co to była za pora roku. Przyszła do nas dziewczyna, powiedziała, że ktoś ją tu przysłał, a ona szuka posady jako służąca. Więc strasznie trudno powiedzieć, ile ona miała lat, bo z jednej strony wydawała mi się dorosła, a z drugiej strony tak jakby trochę moja rówieśniczka. Zresztą różnica wieku między nami się zatarła. Myślę, że jakieś 16, a miałem 9. I mama mi kazała sprzątać i bardzo była zachwycona, bo to taka sprawna. Podnosiły tapczan, umiała otworzyć, różne takie rzeczy robić, czego wiejskie dziewczyny, które tego nie umiały oczywiście w tamtym czasie. Na przykład ojciec przepytał ją na wszystkie okoliczności i powiedział, że nie może zostać. To, że skórzona jest Żydówka, powiedział to mamie. To nie pierwszy przypadek, kiedy ojciec jakimś Żydom mówią, że nie może zostać. Pierwszy to był taki, to był ojca mojego kolegi. Kiedy ojciec mój powiedział, ja mam dzieci, ja mam żonę. I on wyszedł i dla mnie to był, ten pierwszy był niesłychanie straszny taki kawałek. Ale no to ojciec tego grabatu później ukrywał. Ja nie wiem, czy pobiegł za nim, ja nie potrafię tego powiedzieć. Fakt wyrzucenia człowieka był dla mnie straszny, było tuż przed godziną policyjną. Ona poszła. Jakiś dzień albo 2 dni potem przyszła do nas sąsiadka z bloku naszego. Myśmy mieszkali przed tym w takim bloku ZUS-owskim, gdzie i tam ta nasza sąsiadka, ona się tam tak, no, gdzieś dalej, ona mieszkała, no, taki duży blok, 4 klatki, nie w naszej klatce, gdzieś dalej, także ja ją słabo znałem. Ona, pamiętam ją świetnie, bo to przypuszczam, że to były moje pierwsze erotyczne doznania z nią związane. Bo ona taka była duża, pełna blondyna i rano wychodziła na balkon i jadła jabłko. I ja stałem z dołu, to tak widziałem ją nagą pod słońcem. Także mi się kojarzy taka mleczna, duża pierś i ona je jabłko. Także to zupełnie tak. Otóż ona do nas przyszła. Nigdy z nami nie miała żadnych kontaktów. Mąż jej był oficerem, był we flagu. Przyszła do nas z wizytą nagle. Nie pytała się o naszych sąsiadów, tak? Rozmowa o sąsiadach, tylko przedziwne, jak się mówi, ojciec później mi na to zwrócił uwagę. Wciąż o Żydów. I ojciec za każdym razem z kamienną twarzą odpowiada, nie wiem, a ja za każdym razem sobie przypominałem coś. Właściwie doszło do takiego pana Markusa, z którym oni, jakaś taka większa grupa Żydów była przerzucana na Rumunię. Jeszcze wtedy przez Tatry na Rumunię i do Krakowa, żeśmy z nim jechali. Bo myśmy akurat z matką jechali na wakacje. To jest właśnie charakterystyczne dla moich rodziców. Transport Żydów i ja z mamą i z ojcem oczywiście. Na takich ciężarówce z deskami. A tego dnia następnego dnia miał do Lwowa przyjechać generalny gubernator Franki. Co kilometr, 5 kilometrów, 10 kilometrów kontrola była. Zatrzymywało samochód, bo to niesłychane przeżycie. Ten samochód stał napięte twarze ludzi. Napięcie się niesłychanie udzielało. Całą noc nie zmrużyłem oka. Niesłychana podróż. Otóż ja na to mówię, że jechał z nami. Ojciec się patrzy na mnie z takim zdziwieniem w oczach i mówi, pociągiem. Ja mówię, nie, samochodem. Po czym jak ona poszła, to tata wie, pesk i mówi, ona jest konfidentka Gestapo. Ona jest konfidentka Gestapo i przyszła tu tylko dlatego, że miała namiar, że my tutaj z tymi Żydami, no i to jest pewna wiadomość. Przyszła, sprawdziła, ty jej wszystko powiedziałeś i mówi, zamordowałeś Felka, mojego młodszego brata, mamę, siebie, no to twoja prywatna sprawa, każdy może się zabić. I wpysk mi. I kopa, i wyrzucił mnie. Jeszcze na schodach byłem na półpiętrze i zawołał, Jacek!
Ja się odwróciłem, myślałem, że mnie wywoła. Ojciec kopnął za mną czapkę. Wziąłem tę czapkę na głowę, przysiągłem sobie, że już do domu nie wrócę i poszedłem. Gdzieś tam łaziłem, grałem w piłkę, jakiś koledzy, bo mi się zrobił wieczór, przyszedłem i nie przyszedłem do domu. Sobie już wcześniej wyplanowałem na ulica Żulińskiego, na której mieszkali, taka wąska ulica między Piekarską a Łyczakowską, wychodziła po stronie Piekarskiej wprost na tartak, właściwie na skład desek. No i ja tam przelazłem przez płot, to jest cudowna letnia noc. I wlazłem między te deski. Zrobiłem sobie jakieś takie posłanie, księżyc cudownie, świecił zaciemnione miasto, cudownie niebo widać. W mieście nigdy tak nie widać nieba jak teraz, jak kiedyś. Bo nie widać, a kiedyś to niebo wchodziło, wiesz, w ulicę.